bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z panem doktorem Wojciechem Ozimkiem, z założycielem Centrum Ozimek. Pan doktor również udziela się społecznie, to znaczy występuje na różnych konferencjach, m.in. TEDx, prowadzi szkolenia dla lekarzy i wykłady na całym świecie dla wielu osób. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do pytań. Chciałem zapytać najpierw o dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Pana od innych dzieci, osób? Znaczy trudno powiedzieć, jedną z podstawowych rzeczy to było to, że od kiedy się urodziłem, wiedziałem, od kiedy zacząłem myśleć samodzielnie, świadomie, to wiedziałem, że chcę być lekarzem, nie zakładałem innej możliwości, że nie będę lekarzem. Zawsze chciałem być lekarzem i konsekwentnie od początku dążyłem w tym kierunku. Czy w dzisiejszych czasach trudno jest leczyć pacjentów? Jest bardzo trudno leczyć pacjentów, dlatego że to o czym Pan wspomniał na początku, że o bycia najlepszym lekarzem, to jest bardzo względne. Tak naprawdę dzisiejsza medycyna polega głównie na leczeniu objawowym pacjentów, to znaczy lekarz tak naprawdę stara się złagodzić objawy, bardzo często nie doszukuje się przyczyny. To jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne, dlatego ja oprócz tego, że jestem pediatrą, oprócz tego, że skończyłem rezydenturę z medycyny ratunkowej, postanowiłem się zająć w zasadzie 2-3 działkami, na których troszeczkę się znam i w przypadku których jestem w stanie coś tam pacjentowi pomóc, czyli choroby odkleszczowe, w tym borelioza, choroby pasożytnicze i taka pediatria, ale bardzo ogólna, bo jeżeli człowiek się specjalizuje we wszystkim, to się w niczym nie specjalizuje. Dzisiejsza medycyna zrobiła ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o powiedzmy ilość leków, natomiast nie odnotowujemy tak ogromnego skoku, jeżeli chodzi o jakość zdrowia, o jakość życia. Jest wręcz przeciwnie, mimo tego, że mamy ogromne osiągnięcia powiedzmy, jeżeli chodzi o diagnostykę, o narzędzia diagnostyczne, mamy tysiące leków, poziom zdrowia społeczeństwa stopniowo się zmniejsza. Co jest najgorsze, to jest to, że pokolenie dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej, dzisiejszych gimnazjalistów, ze względu na to, że mało się ruszają, źle się odżywiają, jest też bardzo wiele innych czynników, oni będą żyli o 5 do 7 lat krócej od pokolenia ich rodziców. Jest to taki pierwszy przypadek w historii ludzkości, że młodzież w założeniu będzie żyła krócej niż ich rodzice i będą bardziej schorowani. To naprawdę nie jest dobra dla nas wiadomość. To nie jest dobra wiadomość. Były robione liczne badania, były robione badania sprawnościowe, były badania porównywane, grubość tętnic, badania w kierunku miażdżycy, badania wytrzymałości. I okazuje się, że dzisiejsza młodzież jest znacznie słabsza, ma znacznie wyższe poziomy cholesterolu, ma znacznie wyższe ciśnienie, znacznie większa ilość niż pokolenie ich rodziców ma nadwagę, czy nawet otyłość. No i to będzie skutkowało w relatywnie bliskiej przyszłości, bo są nawet przewidywania, że dzisiejsi uczniowie szkoły podstawowej czy gimnazjaliści, oni w wieku 20-30 lat będą mieli już pierwsze zawały czy inne epizody naczyniowe. To jest taka nieciekawa perspektywa. Pana ogromny sukces to innowacyjne metody leczenia. Chciałem zapytać, czy Pan i inni lekarze mają dobry dostęp do takich wiadomości, do nowych leków, do tego, co się dzieje, do badań, czy jest to raczej takie doszukiwanie się samemu, czy ta wiedza jest dość łatwo dostępna dla lekarzy? Tutaj są dwa tory. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach wiedza jest naprawdę dostępna. To trzeba chcieć jej poszukać, trzeba chcieć jeździć na zjazdy i trzeba chcieć się tym interesować po prostu. Natomiast niestety dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że ludzie pracują bardzo dużo, pracoholizm jest w modzie, lekarze pracują dużo, jak pracują bardzo dużo, to nie mają czasu na szkolenia, nie mają czasu jeździć po świecie, nie mają czasu spotykać się z ludźmi, którzy znają się na jakichś określonych działkach i w tym momencie dochodzi do takiej stagnacji, że lekarze zatrzymują się w pewnym momencie rozwoju i dalej już tylko pracują. Co gorsza, są takie statystyki, na przykład kliniki Mayo, że lekarze jeżeli się zapoznają nawet z jakimiś nowymi strategiami leczenia, to zanim to wprowadzą w życie tak na poważnie, to mija zwykle około 10 lat, a biorąc pod uwagę, ile trwają studia, ile trwa specjalizacja ze stażem i tak dalej, to tak naprawdę trochę życia nie starcza, żeby nadążać za tym wszystkim. Ja staram się jak najwięcej jeździć po świecie, czy ja jako wykładowca, czy ja jako uczeń, który jeździ się czegoś uczyć i w ten sposób można się nauczyć, czyli tak naprawdę można oczywiście doszukiwać się w internecie z jakichś prestiżowych stron, weryfikować tą treść, ale najlepszą metodą, podkreślam, jest zawsze jeżdżenie po świecie i uczenie się, bo wtedy człowiek się po pierwsze odcina od pracy, ma czas i może poświęcić cały ten wolny czas. Na przykład ja teraz jadę do Stanów niedługo na konferencję związaną z leczeniem boreliozy, na największą konferencję na świecie
i tam rzeczywiście ja się mogę odciąć od moich codziennych obowiązków, od mojej pracy i mogę się poświęcić chłonięciu tej wiedzy. I to jest podstawa, bo takie doczytywanie codziennie gdzieś tam między pacjentami, też większość tego tak naprawdę nie robi, to nie jest metoda nauki. I przede wszystkim ważne jest, żeby spojrzeć na człowieka inaczej. Ja myślę, że takie instrumentalne spojrzenie na człowieka, które teraz dominuje w medycynie, no niech Pan spojrzy, co ja mam na pieczątce napisane. Mam napisane lekarz. Z definicji to wymaga ode mnie, żebym leczył, bo gdybym miał wyleczyć człowieka, to bym miał na pieczątce wylekarz. A ja mam napisane lekarz, więc to jak gdyby usprawiedliwia strategię postępowania. I to jest spojrzenie na człowieka. Na spojrzenie na człowieka już dobrze jest, jeżeli lekarz patrzy na pacjenta holistycznie, czyli nie traktuje go, że boli go noga, serce, czy powiedzmy płuca i tak dalej, czyli traktuje go jakoś tam zbiór narządów, które jakoś są ze sobą połączone i oddziaływują. Ale moim zdaniem przyszłością medycyny jest taka medycyna, którą ja nazywam człowieka postrzega jako ekosystem. W mleku matki, w mleku kobiety jest 700 bakterii. W naszym przewodzie pokarmowym to są różne na ten temat opinie, ale żyje od 1500 do 3000 bakterii. Czy człowiek jest takim powiedzmy lasem, w którym mieszka mnóstwo wewnątrz różnych żyjątek, które też spełniają jakąś rolę. I także na przykład w przypadku parazytologii trzeba się dobrze zastanowić, czy warto u danego pacjenta go na pewno odrobaczać, czy mu nie zrobimy więcej krzywdy, jak gdyby przetrzebiając ten jego ekosystem, niż on odniesie korzyści. Zawsze się trzeba nad tym zastanowić, czy warto podejmować tę decyzję, czy jeżeli komuś w posiewie gardła rośnie gronkowiec, czy na pewno go trzeba tłuc antybiotykiem, a może on jest po prostu nosicielem i trzeba mu dać święty spokój. Także ta zasada tak zwanej proporcjonalności, która powinna być zasadą nadrzędną obok zasady po pierwsze nie szkodź, powinna być zawsze uwzględniona. Co my uzyskamy lecząc pacjenta, wdrażając jakąś strategię, a co możemy stracić. W zasadzie nie my, tylko pacjent, a pośrednio my, bo w sensie moralnym my ponosimy odpowiedzialność za to, co się będzie działo z pacjentem. Także ta zasada proporcjonalności no jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo ważna. Bardzo ciekawe. Chciałem też zapytać odnośnie leczenia się samemu. Często dzisiaj staje się moda na internet. Młodzi, każdy człowiek szuka, bardzo często wpada w uzależnienie, szuka różnych wiedzy w internecie. Często powoduje to pewnie znalezienie sobie objawów pasujących do każdej choroby. Czy jest to dobry sposób i co można poradzić takim ludziom? Czy idą w tym złym kierunku? Bo internet w tym według mnie przypadku osobiście uważam, że szkodzi tym ludziom. Ja też tak uważam, że więcej szkody jest z tego, dlatego że no, podobnie jak w życiu, jak powiedzmy w dziedzinie marketingu. Wiadomo, że zadowolony klient powie 2-3, niezadowolony powie 8-9. Tak samo jest z internetem. Ci ludzie, którzy opisują swoje objawy, swoje dolegliwości, to co się z nimi działo, to są ludzie ciężko doświadczeni przez los. Jeżeli ktoś miał jakieś objawy i sam się wyleczył, on zwykle o tym nie pisze, bo nie czuje takiej potrzeby, nie czuje potrzeby dzielenia się. Poza tym tak naprawdę mnóstwo jest, tak jak powiedział Stanisław Lem, dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że jest tylu idiotów na tym świecie, tu jest to samo. Trzeba mieć naprawdę bardzo czułe filtry, żeby odróżnić to ziarno od plew, to co jest warte, co jest niewarte. Jest mnóstwo w internecie, ja sam nieraz się złapałem, publikacji, które spełniają kryteria publikacji naukowych nawet, które są bardzo poprawnie napisane, a tak naprawdę to jest stek kłamstw, to jest stek bzdur. Więc ja mówię, można to weryfikować, można się zapoznać, można próbować się diagnozować, ale zanim podejmiemy jakieś decyzje lecznicze, zanim sami wdrożymy jakąś strategię, warto jednak pójść do lekarza, jeżeli mamy zaufanego lekarza i skonfrontować to albo podzielić się z nim naszymi spostrzeżeniami i postarać się skonfrontować to, co on myśli, albo pozwolić jemu na podjęcie tego procesu diagnostycznego, który zwykle się kończy jakąś diagnozą i skonfrontować to z tym, co my na podstawie naszej obserwacji, tego co przeczytaliśmy, uważamy, że z nami się dzieje. I myślę, że to jest najlepsza metoda, bo doktor Google w tej chwili jest najważniejszym doktorem na świecie i ja mam bardzo wielu pacjentów, którzy przychodzą do mnie, że gdyby z diagnozą i tylko próbują ze mną pertraktować, żebym ja potwierdził, że jest ta diagnoza. Oczywiście no to jest ciekawe i ja to obserwuję jako taki trend społeczny, ale powiem szczerze, że w większości przypadków są to mylne diagnozy. Bo niestety poprzez zbieranie wywiadów, badanie pacjenta i później weryfikację za pomocą badań laboratoryjnych w większości przypadków to się nie potwierdza i zwykle pacjenci te diagnozy, które stawiają, są to diagnozy ciężkie, są to diagnozy
nowotwory, jakieś naprawdę choroby takie nieuleczalne. Natomiast w większości przypadków tych ciężkich diagnoz to się nie zgadza. Oczywiście jak ktoś sobie zdiagnozuje katar, czy nie wiem, zapalenie przywierzchołkowe zęba, czy zapalenie zatok, to są diagnozy dość oczywiste. Natomiast większość ludzi ma tendencję szukania dziury w całym i doszukiwania się naprawdę ciężkich diagnoz. Czy młodzi lekarze, kończąc medycynę, mają dostatecznie dużo wiedzy, żeby zacząć podjąć skuteczne leczenie pacjentów? Szczerze? Nie. Dlatego, że młodzi lekarze, kończąc medycynę, w zasadzie nasz profil nauki na uczelniach medycznych, lekarz młody, czy student w czasie studiów, tak naprawdę uczy się, ja wiem, że to zabrzmi brutalnie to, co powiem, jak nie zabić pacjenta. I dopiero po studiach, w ramach praktyki, on się uczy, jak tak naprawdę prawidłowo leczyć, co ma robić. Oczywiście on ma jakiś podstawowy zakres wiedzy, ale medycyna nie jest nauką, medycyna jest sztuką, medycyna jest sztuką rozpoznawania tych wyjątków od reguły. I później się nagle okazuje, że objawy, o których on się uczył, że są typowe dla wyrostka robaczkowego, występują w takim i w takim odsetku. Że na przykład borelioza, o której on się uczył, ma zupełnie inne objawy, może przebiegać zupełnie inaczej. Że badania, które on uważał, że są takie wiarygodne i absolutnie miarodajne dla danej choroby, okazuje się, że one w większości przypadków albo w wielu przypadkach mogą być negatywne, co nie wyklucza istnienia choroby. Także ten model kształcenia jest modelem, który obowiązuje. Trudno go krytykować, natomiast tak naprawdę lekarz tak naprawdę uczy się, jak leczyć i jak układać te relacje z pacjentem, czego w ogóle na studiach nas nie uczą. Nie uczą tych miękkich kompetencji, jak rozmawiać z pacjentem, jak rozmawiać z pacjentem, który jest ciężko chory, jak rozmawiać z pacjentem terminalnym. Tak naprawdę to wszystko wynika, my wynosimy jak gdyby z domu i ktoś albo ma ten instynkt, albo go nie ma. I to jest przykre, bo lekarze często pod wpływem stresu, pod wpływem tych okoliczności, które ich deprymują, jeszcze dodatkowo ten brak wiedzy, mogą się zachowywać wobec pacjentów nie tak, jak powinni. I to jest niestety później idzie w świat taka opinia, że lekarze są opryskliwi, że lekarze są tacy wyniośli, że nie potrafią rozmawiać z pacjentami. Niestety w wielu przypadkach jest to prawda, ale to wynika tak naprawdę ze stresu, z braku wiedzy. Lekarze też są ludźmi, też mają swoje jakieś wewnętrzne, że tak powiem, zahamowania, wewnętrzne problemy. Chociaż to nie powinno absolutnie rzutować na stosunki z pacjentem. Czyli jak zatem ci lekarze mogą zdobywać wiedzę? Rozumiem, że te szkolenia, właśnie wyjazdy to jest jeden z powodów, gdzie mogą uczyć się jak najwięcej czytać, jak najwięcej wyjeżdżać, szukać. Ja na przykład studiowałem 2 lata w Anglii i to było na tej zasadzie, że po prostu mnie interesowały pewne choroby, w tym choroby pasożytnicze. Wtedy internet raczkował, Medline raczkował, poszedłem do Głównej Biblioteki Lekarskiej, czekałem chyba tydzień, żeby móc usiąść przy komputerze i wyszukałem człowieka, który w tamtych czasach miał najwięcej na ten temat do powiedzenia. Napisałem do niego list, napisałem: panie doktorze, jestem zainteresowany tym, co pan robi, czy mógłbym do pana pojechać. My wtedy jeszcze byliśmy praktycznie za żelazną kurtyną, więc on oczywiście zaoferował mi akademik, zaoferował mi wyjazd, wyjechałem, nauczyłem się. Później jak od niego się czegoś nauczyłem, znowu usiadłem w Anglii i zacząłem się zastanawiać, co mnie jeszcze interesuje. Znalazłem kolejnego, on do niego napisał list referencyjny i tak dalej. I to była wtedy metoda, teraz jest znacznie łatwiej, natomiast, a z drugiej strony jest trudniej, bo jesteśmy w Unii, już nikt nam nie poda ręki, nikt nie dostanie akademika za darmo, może jest inaczej, ale wtedy tak było, że rzeczywiście mogłem z tego skorzystać. Czy ciężko jest panu leczyć i zarazem zarządzać Centrum Ozimek? Tak naprawdę ja nie zarządzam. Tak naprawdę zarządza tym w sensie ekonomicznym i to całą resztą moja żona, która jest ekonomistą. Tak naprawdę moja żona skończyła ekonomię tak dla zabawy, bo jest trenerem łyżwiarstwa figurowego, ale dla niej to jest oczywiście bardzo prosta ekonomia, ale ona się tym zajmuje, ja się tym nie zajmuję. W domu też przyznam ze wstydem, że praktycznie nic nie robię, jak moja żona zawsze mówi: ty tylko pracuj, ja tylko pracuję, minimalne oczywiście tam jakieś z synami rozmowy czy coś, żeby nie zbaczali z właściwych torów, ale generalnie ja się tylko pracą zajmuję się, piszę artykuły naukowe, piszę jakąś tam książkę, mam wykłady, ale generalnie ja praktycznie tylko się zajmuję tym, co jest związane z medycyną. Pozostałe rzeczy jak gdyby, nie mogę powiedzieć, że mnie interesują, ale nie muszą mnie interesować. Jeśli dzisiaj miałby Pan wybierać uczelnię wyższą ponownie i specjalizację, to jaka by to była? Na pewno by to była medycyna, natomiast nie wiem, czy na pewno bym chciał ją kończyć w Polsce. Prawdopodobnie bym jednak starał się skończyć tą medycynę, gdybym miał możliwości oczywiście finansowe,
to prawdopodobnie bym chciał ją studiować albo w Edynburgu w Szkocji, albo to by były Niemcy, na przykład Monachium, bo uważam, że te dwie uczelnie w tej chwili są najlepsze. Wcale nie uczelnie amerykańskie. Bo amerykański lekarz to jest, chodzi na smyczy firm ubezpieczeniowych, musi cały czas być czujny, musi myśleć, co mu grozi, jeżeli popełni błąd. Prawnicy, proszę zwrócić uwagę, w Stanach Zjednoczonych zawsze w każdym szpitalu ogromne piętro są prawnicy, którzy dbają o interesy. W Stanach medycyna to jest czysty biznes. W Szkocji czy w Niemczech to jest jeszcze ten pierwiastek humanistyczny istotny i jest takie zdroworozsądkowe podejście do medycyny. Pacjent jest ważny, diagnostyka jest ważna. Patrzą oczywiście na te koszta, ale te koszta jeszcze nie są takie istotne jak w Stanach, gdzie ciśnie się koszta na każdym kroku, albo rozbuchuje się te koszta, żeby jak najwięcej wyciągnąć z firm ubezpieczeniowych. No tam to jest na zasadzie toreadora, że w zależności od sytuacji różnie to jest rozgrywane. Jakie ma Pan sposoby radzenia sobie ze stresem? To zależy, bo jeżeli mam dużo czasu, to nie ukrywam, że lubię jogę, lubię medytować, natomiast jeżeli mam mniej czasu, to wystarczy, że pobiegam, pojeżdżę na rowerze, pogram w tenisa. Czasami wystarczy, że pójdę na spacer z żoną, sobie porozmawiamy, usiądę z synami, porozmawiamy, obejrzę jakiś film, przeczytam książkę. Ja mam bardzo niewiele wolnego czasu, także jeżeli wychodzę stąd późno wieczorem, przychodzę wcześnie rano, więc tak naprawdę to jest bardzo późny wieczór albo noc, kiedy mogę coś zrobić i to wszystko zależy od stopnia, ile mam jeszcze energii, żeby cokolwiek zrobić, ale no to są takie podstawowe rzeczy. Spacer, bieganie, rower, tenis, rozmowa z żoną, obejrzenie jakiegoś filmu. Nie oglądam telewizji, tylko jakieś filmy, bo uważam telewizję czy jakieś gry komputerowe, tego typu rzeczy za totalną stratę czasu. To nie ma sensu. Jaki jest Pana największy sukces w życiu? Trudno powiedzieć, tu oczywiście każdy lekarz może mówić o jakichś wystąpieniach, zaszczytach, tytułach, o chorobach, które rozpoznał i sobie sklewiać, których inni nie rozpoznali, ale szczerze dla mnie największym sukcesem, może to zabrzmieć dziwnie, jest to, że się nie rozwiodłem przy moim rytmie pracy i życia, że mam żonę, która to wszystko była w stanie zrozumieć, synów, którzy to zrozumieli i że tworzymy w miarę normalną rodzinę. Ja uważam, że to przy moim stylu życia jest to mój największy sukces w życiu i za to chciałbym żonie podziękować, bo naprawdę zrobiła wszystko, żebym ja jako lekarz mógł się rozwijać. Naprawdę bardzo ważne w dzisiejszym czasie No, mieć też bardzo wsparcie ważne. w domu. Tak, żona mnie absolutnym wsparciem była zawsze. Jeśli znajdzie Pan wolny czas, to właśnie te sposoby spędzania czasu, czy jesteś poza nimi? Ma Pan, nie wiem, podróże? Znaczy podróże to jest nasza wielka pasja. Moja i żony podróże i zwiedzanie to jest coś, co najbardziej lubimy. Uważam, znowu tutaj wielu osobom się pewnie narażę, ja uważam, że wyjazd gdziekolwiek, do jakiegokolwiek kraju, leżenie na plaży, picie drinków z falemką i generalnie wszystko jedno, czy to jest Turcja, czy to jest Egipt, czy to jest Tunezja, to nie dla mnie. My zwykle podróżujemy w taki sposób, że po prostu lecimy do danego kraju, wynajmujemy samochód i jeździmy po prostu i zwiedzamy tak od dechy do dechy. Zwiedzamy bardzo dokładnie ten kraj, oczywiście wcześniej się przygotowujemy, wcześniej czytamy, wiemy gdzie mamy pojechać, co mamy zrobić. Jeżeli to jest możliwe, mamy porezerwowane bilety przez internet, żeby tego nie zwiedzać. Mamy kilka punktów bazowych, takich, gdzie zatrzymujemy się, a reszta to jest taka wolna amerykanka. Jedziemy, nagle widzimy na szczycie wzgórza jakieś piękne miasto, wjeżdżamy do tego miasta, szukamy hotelu, śpimy. To jest na tej zasadzie. Nasi synowie, mam nadzieję, że podobnie będą postępowali. Ja nigdy nie lubiłem wycieczek zorganizowanych i nigdy nie lubiłem wycieczek typu leżę, patrzę w słońce i walę whisky. No, to nie ma sensu. Szkoda życia. Jaka jest Pana ulubiona książka? Trudno powiedzieć. No, ja mam kilka takich ulubionych książek. Jedną z moich ulubionych książek to jest Biologia przekonań Bruce'a Liptona, a drugą to chyba Misja Michela Desmarquet. To jest książka, która wyjaśnia większość tajemnic na Ziemi od takich kontrowersyjnych różnych rzeczy. I to jest książka, która obydwie książki wywarły ogromny wpływ nie tylko na moje życie jako moje, ale na moje postrzeganie mojego zawodu, pacjentów, tego wszystkiego. Są to bardzo ważne książki. Czy jest coś, co chciałby Pan przekazać młodym ludziom? Uczcie się jak najwięcej, nie marnujcie czasu na głupoty, na gry, na różne substancje psychoaktywne, które zaburzają Was proces wchłaniania. I jedna taka ważna rzecz, że jednak ja obserwuję młodych ludzi, mój syn jest na 2. roku medycyny, drugi wybiera się na medycynę, jak wszystko pójdzie dobrze, będzie na tej medycynie za 2 lata. Jedno z takich niebezpieczeństw, które widzę w procesie kształcenia młodych ludzi w tej chwili, ja mówię o ludziach w tym okresie gimnazjalnym, licealnym, to jest taka bardzo wąska, patologiczna specjalizacja. To widzę na przykładzie
powiedzmy kolegów mojego syna, jak to wygląda. W tej chwili, żeby się dostać na medycynę, trzeba zdać dobrze biologię, chemię i matematykę lub fizykę. Bardzo wielu młodych ludzi, którzy są bardzo młodymi ludźmi, kiedy idą do liceum, w tym momencie wiedząc, jak trudno jest się dostać na studia medyczne, oni praktycznie całkowicie odpuszczają pozostałe przedmioty, czyli geografia, historia, polski, te inne prześlizgują się tylko, natomiast większość wolnego czasu przeznaczają na naukę tych 3 przedmiotów, bo tylko te 3 przedmioty na maturze będą decydowały o tym, że oni się dostaną na studia medyczne. I oni z taką pełną premedytacją to robią. I ja uważam, że na przykład lekarz to powinien być człowiek o szerokich horyzontach, to powinien być człowiek, który posiada wiedzę ogólną o świecie, historia, geografia i tak dalej jest istotna. Ja wiem, że czasy Leonardo da Vinci, ludzi renesansu minęły, ale to, czego się nie nauczą w tym liceum, już nigdy się nie nauczą, bo jak pójdą na studia medyczne i później taki lekarz, oczywiście nie każdy musi wiedzieć, jak się nazywa stolica Dominikany, czy stolica Burkina Faso, albo w którym roku było takie czy takie powstanie, czy coś innego, ale jednak warto posiadać tą wiedzę o świecie, bo jeżeli tego w okresie licealnym człowiek nie wchłonie, to już nigdy tego się nie nauczy. Bo nie będzie miał czasu, przynajmniej jeżeli skończy medycynę i później, bo lekarz uczy się przez całe życie i później już nie ma czasu na takie rzeczy. Musi pomagać ludziom. Musi pomagać ludziom. Chciałem wrócić jeszcze do zdrowego trybu życia, do jedzenia, do diety. W dzisiejszych czasach wszędzie widzimy o modzie na różnego rodzaju diety odchudzające, oczyszczające. Czy powinniśmy przykładać wagę do jedzenia, do odżywiania się i czy to jest w porządku? Znany chirurg, przyjaciel mojego ojca, zawsze mawiał, że najlepszą dietą, jaka istnieje, jest to dieta ZPI. Mówiąc brutalnie, żyj połowę idioto. A tak naprawdę były takie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych nad różnymi dietami i takim bardzo wdzięcznym do niedawna obiektem badań, jeżeli chodzi o diety, były szympansy. Teraz już dzięki staraniu między innymi organizacji, do której należę, czyli Komitet Lekarzy na Rzecz Medycyny Odpowiedzialnej, zostały zabronione wszelakie eksperymenty na szympansach, ale tam był taki wieloletni eksperyment prowadzony na 2 szympansach bliźniakach. Jeden jadł tyle, ile chciał, natomiast drugi ciągnął na takim deficycie kalorycznym. Ten deficyt, oczywiście to była zbilansowana dieta, ale kalorii miał ciągle za mało, od 10 do 25%. I efekt był taki, że po 20 paru latach ten starszy, znaczy nie starszy, tylko ten szympans, który jadł wszystko to, co chciał, on był po prostu zdziadziały, gruby, łysy, generalnie wyglądał dużo starzej. A ten, który ciągnął na deficycie energetycznym, zachowywał się jak młodzieniaszek. I to jest w pewnym sensie odpowiedź na to. Natomiast ja bardzo dużo pracuję nad tymi koncepcjami dietetycznymi. Ja uważam osobiście, że na przykład mleko i kazejniany oraz gluten są to neurotoksyny. Jest bardzo wiele badań na ten temat, tylko to wali niestety ten funkcjonujący w naszej świadomości schemat żywienia, że bułeczka, płatki, mleko, serki, cukier, słodycze, słodzone napoje, syrop glukozowo-fruktozowy, co tam jeszcze i później to wszystko, że to jak gdyby wchodzi, jest to ok w ramach żywienia. Natomiast ja zawsze podkreślam moim pacjentom, że jeżeli chcą być moimi pacjentami, jeżeli chcą funkcjonować, to powinni przestać jeść przede wszystkim pszenicę, która jest według mnie zawiera najgorszy rodzaj glutenu, jest tak zwany supergluten. Powinni przestać pić mleko, przestać jeść produkty, które zawierają mleko w proszku i 0 cukru i 0 słodyczy. Taka jest moja podstawa. Już nie idę bardziej, bo to dla większości ludzi jest to granica nie do przeskoczenia. Mam na myśli, jeżeli mówię kazynianach, czyli gdybym już ludziom powiedział, że mają nie jeść serów, twarogów i tak dalej, dla większości ludzi jest to granica nie do przeskoczenia. Podobnie jak wielu ludzi nie jest w stanie pojąć, że płatki z mlekiem na śniadanie to jest najgorsze śniadanie z możliwych. Ale o to chodzi. Te modele żywienia lansowane oficjalnie, ta cała powiedzmy związana z reklamą otoczka, że dany lek się pojawia w telewizji 150 000 razy, reklama w przeciągu roku, to tylko o to chodzi, żeby ludzie byli schorowani. Dlatego, że ludzie mają się leczyć, a nie wyleczyć. Ludzie mają chodzić do lekarza, mają generować zysk. Na tym polega współczesna medycyna. Medycyna stała się biznesem. Medycyna straciła ten swój pierwotny charakter. Czyli raz, leczyć, nie wyleczyć, 2, leczyć objawowo, nie przyczynowo. Na tym to wszystko polega. Ja powiem, że po tym wywiadzie ja panu doktorowi daję przedrostek wylekarz. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, czy jest jakieś pytanie, coś, co chciałby pan zadać do młodych ludzi? Przede wszystkim chciałbym zapytać o czym wcześniej mówiłem.
jak widzą system edukacji w Polsce, czy jest coś, czy chcieliby zmienić, jak widzą Polskę jako taką, czy widzą Polskę jako kraj, w którym można mieszkać, mogą żyć, czy wiążą swoją przyszłość z Polską. I chciałbym mi powiedzieć na koniec, to jest takie powiedzenie, które kiedyś powiedział Dalaj Lama: jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, żeby zmienić świat, to spróbuj zasnąć z komarem latającym nad Twoim uchem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Miło było słyszeć tyle ciepłych i dobrych wieści, że jednak wcale nie jest tak źle, że mamy jeszcze takich lekarzy, którzy naprawdę chcą pomagać, którzy znają się na sposobach leczenia i podchodzą kompleksowo do pacjenta. Bardzo się cieszę, że mogłem gościć pana doktora.